Witajcie w moich rodzinnych Niedomicach. Znajdujemy się w odległości około 10 km od słynnego lądowiska Motyl, na którym w 1944 roku wylądował samolot Dakota w ramach akcji Trzeci Most. Postanowiłem wybrać się z kamerą do miejsc wymienionych w książkach, w dokumentach, by pokazać, jak te miejsca wyglądają dzisiaj, jak wówczas transportowano ważnych ludzi i elementy broni V do lądowiska Motyl. Zapraszam do oglądania mojego programu. W pierwszych dniach lipca 1944 roku Komenda Główna Armii Krajowej wysłała samochodem ciężarowym z Warszawy do Tarnowa dokumentację i części rakiety V2, ukryte w butlach schowkach. Mógł to być polski Fiat 621 lub podobny. Kierownikiem transportu był Marian Dębiński, pseudonim Albert, który takie zadania wykonywał wielokrotnie na innych trasach. Razem z nim był także kierowca KEDYW, czyli kierownictwa dywersji Komendy Głównej AK. Na Niemców mieli wypróbowany sposób. Do torby na drzwiach samochodowych od strony kierowcy wkładali pół litra wyborowej, kilka bułek i parkę kiełbasy. Taka sama porcja była w teczce na siedzeniu obok. Niemcy za każdym razem zaczynali kontrolę od drzwi szoferki lub teczki. Gdy trafili na te porcje, niewiele ich już obchodziło. Sprawdzali tylko dokumenty, przepustki i pozwalali jechać dalej. Tym razem trasa wiodła do Tarnowa przez Białobrzegi, Radom, Skaryszew, Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów i Szczucin. Przewożono 4 butle tlenowe. 2 były oryginalne, a 2 zmodyfikowane. Po przejechaniu mostu na Wiśle w Szczucinie, Albert, widząc niemieckich lotników, zatrzymał samochód i zapytał ich, czy chcą jechać do Tarnowa. Rzeczywiście chcieli i chętnie załadowali się na samochód. Sposób był ryzykowny, ale pomógł przy wjeździe do Tarnowa, gdyż żandarmi, widząc lotników, machali tylko ręką i pozwalali jechać dalej. Warto dodać, że Albert znał bardzo dobrze język niemiecki. Tarnów był miastem niebezpiecznym. Dało się zauważyć wielkie zdenerwowanie wroga i obawy przed akcją partyzantów, gdyż na skrzyżowaniach dróg rozwieszono tablice ostrzegawcze. Przez miasto i okolice nocą i dniem przewalały się cofające się kolumny Wehrmachtu. Całą okolicę obstawiono szpiclami, oddziałami wojska i policji niemieckiej. Drogi i mosty kontrolowały liczne oddziały policji i żandarmerii. Przeprowadzano częste łapanki i wywożono ludzi do robót fortyfikacyjnych. Ciężarówka, już bez lotników niemieckich, wjechała na teren firmy Drewno przy ulicy Krakowskiej. Był to punkt konspiracyjny Armii Krajowej, a także punkt kontaktowy dla osób odlatujących do Anglii. Obecnie jest tam nieczynny dworzec PKS. Do Anglii miał odlecieć inżynier Antoni Kocjan, który wniósł duży wkład w rozpracowanie rakiet V2, lecz po jego aresztowaniu wybrano Jerzego Chmielewskiego. Po rozładowaniu ciężarówki kierowca odjechał zaraz do Warszawy, natomiast Albert pojechał pociągiem do stacji kolejowej w Żabnie. Tam czekała na niego furmanka i Tomasz Arciszewski, pasażer Dakoty, późniejszy premier Polski. Stał on obok furmanki i trzymał w ręce wiklinowe rózgi. Takie same rózgi były również z tyłu wozu. Razem odjechali do wsi Marcinkowice w pobliżu lądowiska Motyl.
Tymczasem w firmie Drewno wyjęto z butli pocztę, czyli raport, ekspertyzy i mikrofilmy dotyczące rakiety V2 i ukryto w specjalnie przygotowanej walizce. Części rakiety V2 w butlach przewieziono samochodem ciężarowym do Żabna. Samochód zatrzymał się między 9 a 10 rano przed barem Jana Pantery. Na prawej klamce miał znak rozpoznawczy, małą czerwoną kokardkę. Butle za umownym hasłem odebrał z samochodu komendant placówki Zofia, porucznik Eugeniusz Kozak. Stąd przewieziono je do zakładu Bogusława Uramka w Żabnie i ukryto pod stertą żelastwa. Po kilku dniach zabrał je stąd Albert i przewiózł na swoją kwaterę. Kryjówka nie była zbyt bezpieczna, gdyż sąsiadem był konfident Gestapo. Transport walizki z Tarnowa na najbardziej niebezpiecznym odcinku przypadł w udziale placówce Armii Krajowej Klementyna. Zgodnie z rozkazem komendanta tej placówki, Franciszka Kopy, pseudonim Kłusownik, Franciszek Kostrzewa zorganizował patrol składający się z 3 odważnych i dobrze uzbrojonych partyzantów z dwukonną furmanką. To oni wyruszyli do firmy Drewno. Na ulicy Wilsona w Tarnowie do furmanki podszedł łącznik, który po wymianie hasła sam wsiadł na furmankę i odjechał, a woźnicy kazał czekać. Niebawem przybył z powrotem z furmanką naładowaną drewnem, pod którym była ukryta walizka z tajemnicami rakiety V2. Gdy furmanka wyjechała do Tarnowa, Kłusownik i 3 partyzantów przygotowywali się do dodatkowego ubezpieczenia furmanki. Mieli nie dopuścić do ewentualnej rewizji. Ukryli się w Wiklinie po obydwu stronach rzeki. Furmankę do przewozu powoził Stanisław Bujak, a konwojenci Franciszek Kostrzewa i Stanisław Klimek jechali na rowerach przed furmanką, ubezpieczając ją aż do przewozu na Dunajcu. Tam cała obstawa przeżyła chwilę nerwowego napięcia, gdyż po drugiej stronie rzeki do promu podjechało auto z kilkoma niemieckimi żołnierzami. Po przeprawieniu się odjechali, nie interesując się furmanką. Cenny ładunek ukryty pod drewnem przewieźli promem na drugi brzeg mieszkańcy Bobrownik Małych, Krzysztof Kordela i Jakub Banek. Dalej ładunek eskortowali partyzanci z Radłowa, na czele z dowódcą Władysławem Byśkiem, pseudonim Morena, przekazując go na wyznaczone miejsce w pobliżu lądowiska. Walizka zawierała pocztę, czyli ekspertyzy, dokumentację i raport dotyczący rakiety V2 na mikrofilmach. Była tam błaha powieść Korzeń Mandragory, która skrywała szyfr. Walizka zawierała ponadto starą i wytartą szczotkę do sukna oraz pełną nikotyny niedużą fajkę.
Były też 2 nieduże pakiety. Wszystkie te przedmioty kryły wewnątrz niezwykłe tajemnice. Najważniejszym było jednak ucho od starej walizki. Wszystkie osoby odlatujące Dakotą przyjeżdżały pociągami do Tarnowa. Tak swoją podróż opisał Jerzy Chmielewski. Z Warszawy wyjechałem z małą walizeczką. Zgodnie z instrukcją wsiadłem do pociągu w wyznaczonym dniu i godzinie, by wkrótce wysiąść na innej stacji w Warszawie. Tam podeszła do mnie osoba, podała hasło i doręczyła bilet do Krakowa. W Krakowie w ten sam sposób dostałem bilet do Tarnowa. Ze stacji kolejowej zostałem doprowadzony do lokalu konspiracyjnego. Po przespaniu się i kilkugodzinnym odpoczynku załadowano mnie znowu na pociąg, lecz już w towarzystwie przewodnika i razem dojechaliśmy do małej stacyjki w Łęgu Tarnowskim, gdzie czekała nas chłopska furmanka zaprzężona w 2 konie. Ledwie ruszyliśmy, z przydrożnego rowu wyszło kilku młodych ludzi z rowerami, którzy jechali za nami jako eskorta. Byli uzbrojeni od stóp do głów. Nie wszystko układało się pomyślnie, gdy oddział specjalny Ludowej Straży Bezpieczeństwa niepodlegający AK wkroczył do Radłowa, konfiskując materiały tekstylne w niemieckim sklepie, oraz gdy konfidenci donieśli o rzekomym, planowanym zrzucie broni dla partyzantów w tym rejonie, gestapo zaczęło węszyć w okolicy. Możliwa była rewizja w okolicznych wsiach. Niemcy wzmocnili kilka posterunków żandarmerii. Wśród oczekujących na samolot zapanował zrozumiały niepokój. Pouczono ich, gdzie mają się ukryć w razie rewizji. Na początku drugiej dekady lipca 1944 roku sytuacja w rejonie nie wyglądała zachęcająco. Termin przylotu Dakoty przewidziany był na 15 lipca. Tymczasem zaczęły padać ulewne deszcze, łąki rozmokły i nie nadawały się do lądowania ciężkiego samolotu. Około 20 lipca w pobliżu lądowiska Motyl rozbił się samolot z węgierską załogą. Załoga samolotu zginęła. Partyzanci zabrali broń i wszystko, co było przydatne do użytku. Wypadek spowodował przybycie niemieckiej komisji. Na szczęście nie trwało to długo i znowu w terenie zapanował spokój. Wkrótce po tym na lądowisku Motyl wylądowały nieoczekiwanie 2 samoloty Storch, które próbowały startów i lądowań, a później jeszcze 3. Niemieckie samochody pelengacyjne poszukiwały radiostacji zgrupowania Motyl. Niemcy użyli również samolotu Storch, wobec czego radiostacja nie działała przez kilka dni. Samoloty zwiadowcze Storch odleciały z Łąk 24 lipca 1944 roku. Następnego dnia rano odebrano radiodepeszę. Dziś, to jest 25 lipca, samolot Dakota wystartuje z bazy. W rejonie lądowiska Motyl będzie około północy. Na wiadomość o przylocie Dakoty dowódca osłony lądowiska, kapitan Władysław Kabat, zarządził alarm dla wszystkich komórek organizacyjnych zgrupowania Motyl. Oddziały zbierały się cichaczem, sprawdzały broń, sprzęt i amunicję. W terenie panował spokój, gdy nagle około 18 nadeszła wiadomość, że do wsi Wałruda przybył oddział lotników niemieckich z reflektorem i działkami przeciwlotniczymi. Teraz zaczęła się dramatyczna gra o wysoką stawkę. Już prawie zapadał zmrok, gdy zwiadowca zameldował, że Niemcy zakwaterowali się w szkole w Wałrudzie. Są bardzo zmęczeni, plączą się w rejonie szkoły i nie zdradzają żadnej czujności. Oddział nie przekracza 100 ludzi. Podpułkownik Stefan Musiałek-Łowicki, który przybył z Tarnowa, wydał rozkaz: przyjąć samolot na uprzednio wybranym lądowisku.
Uczennicą tej szkoły była męczennica Karolina Kuska, ogłoszona błogosławioną 10 czerwca 1987 roku. Wieczorem 25 lipca Jan Lechowicz z Przybysławic wyruszył furmanką ze swej zagrody, gdzie przez pewien czas były ukryte części V2 i dokumentacja najważniejszych części rakiety. Partyzanci nakładli do wozu karabinów, a po drodze zatrzymał się u Franciszka Kuca, gdzie przeniesiono części i dokumentację V2. Załadowano skrzynię i 5 worków z różnymi częściami. Być może pamiętał słowa, które usłyszał w Klikowej, gdy przewoził skrzynię i walizkę z tajemnicami broni V2. Tego trzeba bronić jak własnego życia. W czasie jazdy do lądowiska zauważył z daleka patrol niemiecki. Zjechał na pole, gdzie kobiety układały snopki zboża. Zażądał, by ładowały snopki na furmankę, by ukryć ładunek i zmylić Niemców. Kobiety zdziwione, ale i przestraszone wykonały jego polecenie. Gdy patrol odszedł, zabrały snopki, a Jan Lechowicz ruszył dalej. Zatrzymał się w zaroślach i czekał do zmroku. Bezpiecznie dotarł do lądowiska. W czasie akcji wszystkie promy w okolicy były nieczynne, a przewoźnicy zostali w domach. Partyzanci Armii Krajowej Klementyna przybyli do Niedomic, by obserwować łódź przeznaczoną dla niemieckiego posterunku przy ujęciu wody dla niedomickich zakładów celulozy. 3-osobowy patrol miał ostrzelać Niemców przy próbie przeprawy przez Dunajec. Było już ciemno. Warty zatrzymywały ostro przechodzących, a białe opaski ułatwiały im rozpoznanie swoich i wymianę hasła. Na lądowisku krzątała się już obsługa, przygotowując stosy na ogniska i ustawiając lampy naftowe. Ogniska tworzyły formę trójkąta o boku 25 dużych kroków. Była to brama wlotowa. Jak wspomina kapitan Kabat, plutony, drużyny i patrole uzbrojone były częściowo w zrzutowe automaty Sten. W większości jednak posiadały broń przechowywaną od 1939 roku. Niektóre drużyny posiadały karabiny maszynowe i granaty ręczne. Po godzinie 23 pojawił się samolot, który na sygnał Włodka nie odpowiedział, lecz zawrócił, obniżył się i zatoczył koło nad lądowiskiem. Wszyscy padli na ziemię i znieruchomieli. Partyzanci poza lądowiskiem blokowali drogi i skrzyżowania. Mieli zlikwidować wroga, a w przypadku jego przewagi ciągłym atakiem zająć go sobą aż do odlotu Dakoty. Około północy dał się słyszeć warkot ciężkiej maszyny, co wszystkich postawiło na nogi. Nadlatywała oczekiwana Dakota, dając morsem sygnał litery K. Włodek odpowiedział literą M. Obsługa lotniska zapaliła trójkąt ognisk i odsłonięto lampy naftowe świecące czerwonymi światłami, oznaczając lądowisko. Dakota poleciała w rejon Gręboszowa, by zawrócić, a nad Miechowicami Wielkimi pilot włączył potężne reflektory. Nalot nie był właściwy i nieco skośny, więc pilot poderwał maszynę. Za chwilę nadleciała znowu i wylądowała między światłami, ostro hamując i skręcając. Partyzanci podbiegli do maszyny. Załogę Dakoty stanowiło kilku Nowozelandczyków i jeden Polak jako drugi pilot. Częstowali partyzantów czekoladą i papierosami. Wyładowanie Dakoty i załadunek najpierw przesyłki, a potem ludzi trwało kilka minut.
Po krótkim, serdecznym pożegnaniu Włodek dał załodze sygnał do odlotu. Pilot włączył silniki i całą ich mocą próbował poderwać maszynę, lecz tylko ogon samolotu wznosił się i szarpał, ale Dakota nie drgnęła. Piloci po oględzinach uznali, że hamulce zablokowały koła. Przecięto przewody hydrauliczne. Przy drugim starcie część obsługi lotniska pchała samolot, lecz gdy śmigła były na wysokich obrotach, wszystkich przewracał pęd powietrza, a Dakota i tym razem nie ruszyła. Młody gospodarz Stanisław Wróbel, pseudonim Szary, zauważył, że koła Dakoty ugrzęzły i trzeba je odkopać. Z pomocą pośpieszył Władysław Wróbel, który miał saperkę. Jednak trzecia próba startu nie powiodła się. Wówczas Mirosław rozkazał spalić samolot, zabrać załogę i pasażerów do lasu i na kwatery oraz opuścić lądowisko. Porucznik Zbigniew Baszak, pseudonim Pirat, który razem z Szarym zauważył, że koła przy próbach startu minimalnie ruszyły, uzyskał zgodę Mirosława na ponowny start. Szary i jego koledzy zaczęli kopać głębsze, szersze i dłuższe wgłębienia pod kołami. Saperka i spracowane dłonie ludzi tej ziemi doprowadziły do sukcesu. Złamane deski z wozu podłożono pod koła. Załadowano części V2, ludzi i sprzęt. Pilot uruchomił silniki, a maszyna wolno drgnęła i ruszyła do przodu. Nabrała szybkości i wzniosła się w powietrze. Gdyby spalono Dakotę, jej szczątki, mniejsze niż wrak w zabawie, byłyby powodem pacyfikacji okolicznych wsi i śmierci wielu mieszkańców. Kapitan Władysław Kabat ocenił, że brak na lądowisku łopat, kilofów i siekier było poważnym niedopatrzeniem, a przecież były w każdym gospodarstwie. Oto wersja wydarzeń według drugiego pilota majora Kazimierza Schreiera. Po przekroczeniu brzegu jugosławiańskiego Liberator nas opuścił i poleciał w swoim kierunku, zresztą na zrzut do Polski. A myśmy polecieli koło Sarajewa, nad jeziorem Balaton, Tatry, nad Tatrami do celu, czyli na trzeci most, lądowisko Motyl, które było w ujściu Dunajca do Wisły, koło wioski Wałruda. Pogoda była dobra, sprzyjająca i po przyleceniu nad cel zidentyfikowaliśmy się światłem i otrzymaliśmy sygnał z ziemi, że gotowi są do przyjęcia samolotu. Pierwsze podejście było troszkę za wysoko i pilot nowozelandczyk zdecydował jeszcze raz pójść w górę i zrobić jeszcze jedną rundę. Za drugim razem wylądowaliśmy szczęśliwie. Ustawiliśmy się od razu w kierunku do startu. Ja poszedłem do tyłu, otworzyłem drzwi, przywitałem kolegów z Armii Krajowej, którzy nas serdecznie przywitali i byli zdziwieni, że Polak był w załodze. Po wyładowaniu pasażerów i sprzętu, jaki mieliśmy, załadowaliśmy pasażerów, których mieliśmy pobrać z Polski. No i to jednego pasażera, który był odpowiedzialny za sprzęt, o którym ja nie wiedziałem, że to były części rakiety, w tym czasie nie wiedziałem, które były w worku, w części worku. I to dostałem instrukcję jeszcze we Włoszech, że jeśli były jakieś trudności i w załadowaniu pasażerów, to było pierwszeństwo, że pierwszy był tak zwany brzoza, który miał ze sobą worek i to był właśnie ten pasażer, który był odpowiedzialny za części.
Po załadowaniu wszystko się odbyło bardzo sprawnie, drzwi zamknięte, zapuszczamy silniki. Okazuje się, że samolot nie chce się w ogóle ruszyć z miejsca. Na pełnym gazie nie chciał się ruszyć z miejsca. Więc silniki zostały wyłączone. Wyszliśmy z samolotu. Okazuje się, że koła były ugrzęzły w błocie, w bardzo podmokłym terenie. Pilot, jego pierwsza decyzja była, że to nie jest teren podmokły, który nam nie pozwala do startu, tylko zablokowane hamulce. I przeciął linię hydrauliczną od hamulców do kół. Zapuszczamy silniki drugi raz i ta sama historia, nie możemy się ruszyć. Czyli, że już wiemy teraz, że to nie jest kwestia zablokowanych hamulców, tylko podmokły teren. Troszeczkę wszyscy są podekscytowani z powodów wiadomych, bo dowiadujemy się od żołnierzy Armii Krajowej, że Niemcy są w pobliżu, że w pobliskiej wiosce jest pluton niemiecki i że już tak narobiliśmy tyle hałasu w rejonie, już, że na pewno oni wiedzą, że coś nienormalnego się dzieje w tym terenie. No więc zaczęliśmy się podkopywać pod koła, zaczęli podstawiać deski, gałęzie i różne inne sprzęty, jakieś stare łachy, materiały. I za trzecim razem zapuściliśmy silniki i samolot się ruszył. Już nie zwalniając, pilot od razu przed siebie zaczął start. No i wystartowaliśmy. Po wojnie rakieta V2 stała się podstawą rozwoju pocisków balistycznych w USA, Związku Radzieckim, w Chinach i Francji. Duża grupa naukowców i specjalistów programu V2 została aresztowana i wywieziona do USA i Związku Radzieckiego.